Słuchajcie, jeszcze dzisiaj nakręcę taki głupi filmik pod tytułem Nigdy nie kupuj kota w worku. Śmieję się, bo tak naprawdę nie o to chodzi, ale pasuje to zdanie do tego, co tutaj trzymam w ręce. Tu nie ma kota w worku, ale teraz popatrzcie się na to. Tu mam pewną płytkę elektroniczną, nie? No i co? No wiadomo, że są na niej jakieś elemenciki i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą to jest jakaś przejściówka z iMac'a. Nagrywa się, ok. Myślałem, że wcisnąłem pauzę. No i teraz tak o, co tutaj jest, co by miało jakiś tutaj związek z tą płytką? Na pewno tego nie wiecie. I zastanawiam się, żeby tytułu na razie filmu nie zrobić takiego jawnego, żebyście do tego momentu zastanawiali się, co on znowu kuźwa wymyślił. I słuchajcie, wymyśliłem coś takiego. Patrzcie się na to. Wyciągam powolutku pewną kobiecą rzecz. Słuchajcie, tak to wygląda. Nie, to nie jest to, o czym myślicie. To nie jest to, o czym myślicie. To nie jest pingwinek. Bardziej wtajemniczeni będą wiedzieli, o co chodzi z pingwinkiem. Dobra, słuchajcie, wyciągam to. To nie jest też coś na słowo W. Jak W. Pam. Chociaż może coś tam przypominać. Patrzcie się, jak to pięknie wygląda, nie? Kobieco. Śmieję się, bo już mi głupawka odwala. Jaki to ma związek z tą płytką? No, na pewno już niektórzy z Was będą wiedzieli, o co chodzi. Ale tu są jeszcze części do tego. Słuchajcie. Patrzcie się na to. Końcówki, jakieś do polerowania. Tutaj, kurde, jakieś kółko. Gdzie mamy, no, takie... No, tu jest bardziej gruboziarniste. Tu jest już chyba do wykańczania. Te mnie nie interesują tak bardzo, natomiast interesują mnie bardziej już tutaj te końcóweczki, którymi można już coś tam zdziałać, tak? Chodzi o to, że patrzcie się teraz na taki motyw. Zakładam tą końcówkę do tego urządzonka. Tu ona ma z przodu jeszcze malutką diodkę. Ma tryby, słuchajcie, R1, R2, L1, L2, czyli do przodu, do tyłu, różne prędkości. Zobaczcie, jak to działa. Teraz w drugą stronę. I sobie tak pomyślałem głupio, że można by to fajnie wykorzystać, coś takiego do skrobania, słuchajcie, laminatu płyty głównej. Załóżmy, weźmy sobie no tą ścieżkę tutaj, co tak idzie, nie? Spróbuję oszlifować samą tą końcówkę na pierwszym trybie, czyli teraz R1 włączę sobie. OK, mam R1. No i sprawdźmy sobie, czy tutaj da się coś tym wyrzeźbić. To jest niezły patent. Nawet bym powiedział, tylko nie widzę tego tak. O, już coś skrobi. Najlepiej by to było patrzeć pod mikroskopem. Ale słuchajcie, no coś się udało wyskrobać. Widać, że jest ścieżka odsłonięta. Czyli takie narzędzie można by fajnie wykorzystywać. Do czego? Do elektroniki. I teraz patrzcie się, wziąłem taki już o stożkowatym, bardziej kształcie i spróbuję teraz z tym się pobawić. No, tym już można precyzyjnie, ale słabo to tutaj bierze ten stożek. Być może
Rzucę wyższe obroty na R2. Teraz zapierdziela. Zobaczymy. Wiecie co? No tym stoskiem już można bardziej takie... Zobaczcie, to wyszło. Bardziej takie już, no, cieniutkie ścieżki odsłaniać. Tak się jeszcze zastanawiam, czy można kupić takie końcówki gdzieś na przykład na Allegro, o jeszcze innych kształtach, bardziej precyzyjnych, bądź też no innych po prostu, żeby bawić się w jakieś takie skrobanka. No i co, nawet do układu można użyć. Nie wiem, tutaj nie ma zbytnio, nie, no jest jakiś, nie? Żeby na przykład coś poszlifować układ. Już tak wydziwiam głupio. Albo nie wiem, tutaj te... One są pozłacane, te złącza tutaj na końcu, także tutaj nic nie będę rzeźbił. Ale na przykład jakiś plastik podszlifować, czy dałoby radę takim czymś? Zobaczmy sobie na przykładzie jakiegoś takiego gniazda tutaj, czy coś mu zrobi. Słuchajcie, nie wiedziałem, że to tak daje radę. Coś tutaj podpiłowało. Zobaczcie. Czyli to nie jest głupi pomysł, żeby... Słuchajcie, jak teraz macie swoje dziewczyny, to możecie się ich zapytać, czy mają jakieś takie kobiece wynalazki. Jeżeli mają, no to kurde, można, no to już takie bardziej większe. To już można coś działać w tej elektronice takimi rzeczami, nie? Śmieszne to jest. I na sam koniec jeszcze taka rozkmina, bo ja już sobie dzisiaj z pewną osobą rozmawiałem na temat czegoś takiego. I słuchajcie, wiecie co byłoby tutaj dobre? Zamontowanie, tylko zastanawiam się jak to zrobić, bo są takie jakby adapterki do wiertełek. Tak, tak, dobrze, słyszycie? Tutaj by było fajnie, jakby można było zamontować wiertło. Ale tego się chyba nie wyciąga. Nie wiem jak to jest skonstruowane, żeby zamiast tego było wiertło, no to zobaczcie jakie mamy świetne urządzonko do wywiercenia nawet takimi malutkimi wiertełkami, albo nawet można by zamontować te takie freziki bardzo cieniutkie i nimi precyzyjnie, słuchajcie, wiercić. Poczekajcie, musicie to zobaczyć, bo to jest niezła rozkmina, teraz taka faza naszła. Idę po to takie te fajne frezy, jakby je tutaj można było zamontować, wtedy można się fajnie bawić. Słuchajcie, mam. Gdyby można było je zamontować. O kurde! Ale se wbiłem w łapę to. Jezu, gdzie jest jakaś szmata? Ale se pojechałem po palcach. Mam nadzieję, że mi się one nie złamały w palcu, bo będę musiał na pogotowie pojechać, żeby mi to powyciągali. O mamo. Jak mi to weszło tutaj w kciuka. Nie wiem, biorę jakiś magnes. Czy to jest... Ja. Poczekajcie chwilę, wezmę neodymy. No, nie przyciąga mi nic. Ale patrzcie się, krew nie leci. Dziwna sprawa, nie? Wow. Ale zarąbałem, chyba połamałem te frezy tutaj. Nie wiem, czy wszystkie były. Albo mi zostały w palcu. No, coś mi zostało w palcu, słuchajcie. Chyba. Dlatego krew nie leci. Słuchajcie, to będzie niezły filmik. Wezmę taką pensetę.
Naciskam. Ale nie czuję, że... Nie, czułbym, jakby mi zostało gdzieś w kciuku, to już bym piszczał z bólu, prawdopodobnie. Tylko mnie dziwi, dlaczego mi krew nie leci już. Albo są tak cienkie, że ja tego nie czuję. Słuchajcie, no otwieranie frezów, totalna porażka. Mam nadzieję, że mi tylko nigdzie tutaj w kciuku nie zostało. Wow. Dlaczego to tak musiało się stać? Słuchajcie, chodziło mi o montaż tych frezów. W tym tutaj. Aj, boi mnie kciuk. Wyobraźcie sobie, że się wbija wam taki frez. I to nie jeden, tylko chyba nawet dwa poszły. To może były te grubsze. Raz, dwa, trzy, cztery są wyłamane. Także no na pewno coś się tutaj połamało. Nie sądziłem, że to tak się skończy. No dobra, pal licho. Słuchajcie, jakby zamontować je tutaj do tego, nie? Średnica praktycznie ta sama. Jakoś to powyciągać. Jakby dało radę to wyciągnąć. Ale to już sobie zostawię na swoją rozkminę. No to mówię, to wtedy macie, patrzcie się, jakie piękne, precyzyjne narzędzie do robienia dziurek, nie? Nawet w płytkach tych tutaj elektronicznych można robić fajnie dziurki. Jeszcze nie robiłem takim frezem dziur w takich płytach, ale fajnie by było się pobawić. Jak są jakieś na przykład przelotki, nie? To żeby przez taką przelotkę przelecieć jakimś takim frezikiem. Oczywiście jak płyta jest, nie wiem, jednowarstwowa. Oła, kurde, ale se zarąbałem w palucha. Nie, chyba nic nie zostało. A jak zostanie, no to trudno. Coś wam jeszcze pokażę ciekawego, już skoro sobie tak palucha tutaj rozwaliłem. Kiedyś, nie wiem czy to będzie widać, chyba będzie widać, widzicie taką czarną kropeczkę tutaj? Widać, nie? To jest niesamowite. Słuchajcie, to się stało gdzieś, nie wiem, w 7. klasie podstawówki, czyli już ładne 30 lat temu przynajmniej. Trzymałem tak rękę na blacie. Gdzieś tam na jakiejś ławce w szkole. I takie coś. Kumpela trzyma w ręce ołówek i tak o. Tak. A ja mówię do niej, no dawaj, wbijaj, nie wbijesz, nie? Jak mi zarypała tym ołówkiem, normalnie go wbijając mi tutaj w łapę. I do tej pory mam ten rysik. Nie wiem, ile to się czasu będzie rozkładało. Pewnie jak zdechnę, to się rozłoży. Ale to jest też taka fajna i ciekawa historia, nie? Dobra, powiem wam tylko tyle. Uważajcie na te frezy, bo to są cholernie ostre. Ja pierdzielę. O, ale se dowaliłem, ja pindole. No, tutaj są połamane. 4 są złamane. Pewnie poszły teraz przy tym kciuku. Dobrze, że te niedrobne, bo te drobne faktycznie mogłyby zostać gdzieś pod skórą. Wtedy jest problem. O ile nie zostało, jak mi zacznie puchnieć... Tu już widzę, że jest górka. Jak mi zacznie puchnieć, nawet widzę 2 górki. Czyli prawdopodobnie mogło mi zostać. Te frezy, one są, nie wiem, wolframowe, czy jakie tam cholera ich wie. Jak mi zacznie puchnieć kuźwa kciuk, to znaczy, że tam jest ciało obce i organizm się broni i wtedy będę musiał niestety pojechać na jakieś pogotowe i im powiedzieć, że po prostu wbiłem sobie frezy w łapę i mi gdzieś tam siedzą, ale to takie, wezmę to pudełko nawet, żeby im uzmysłowić, jak cienki frezik mógłby mi tutaj siedzieć w paluchu. Wtedy co oni zrobią? Nie wiem. Rozcinanie palucha, tak? O nie, rozcinanie kciuka. Zdzieranie skóry, tak, roztegowywanie, żeby tam to wydłubać. Przerąbane. Albo będę się męczył i będę z tym żył do końca życia już.
Kurwa, jak jakiś ten Robocop, słuchajcie. Jak nie rysik, kurde, w ręce, to frezy w kciuku. Śmieję się, bo to jest naprawdę porąbane. Za jakie kuźwa grzechy? Za co? Dobra, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co sądzicie ogólnie o tym. Co chciałem powiedzieć? Pingwinku. O tym po prostu, tym frezowaczu. Co tu w ogóle pisze na tym? DC 2 razy 1,5 V. Słuchajcie, tu są dwie bateryjki. No i co? I tutaj można by też się 3 V. Można by też się pobawić o jakąś modyfikację na lajonka. No trochę za mało 3 V, ale dobra. Można by tutaj wrzucić po prostu dwa akumulatorki Enelopa i też fajna opcja. Dobra, słuchajcie, kończę i kciuka w górę. Kciuka w górę. O jejku, jejku, dobra. Tak to jest, jak się kręci filmiki i coś się wydarzy nieoczekiwanego. Cholerstwo. To są kurde diabliki. Diabliki spiekane. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się.